cłami. No i Indyjczycy po prostu postanowili pokazać, że skoro wy z nami tak nieładnie, to my możemy się dogadać z waszym arcyrywalem. To nie jest żadna zmiana sojuszu moim zdaniem i ona w najgłębszym sensie rywalizacji chińsko-amerykańskiej i uplasowania się Indii w tej konstelacji nie zmienia zasadniczo nic. Natomiast krótkofalowo jest pokazaniem Amerykanom, nie możecie z nas traktować tak z buta, bo mamy swoje możliwości, żeby wam zrobić przykrość. No jest to też porażka amerykańska moim zdaniem, to znaczy Amerykanie chcieli trochę zjeść ciastko i mieć ciastko, chcieli mieć Indię coraz mocniej po swojej stronie, Indie budowane jako przeciwwagę dla Chin w Azji, no a jednocześnie chcieli dużo z nich wycisnąć cłami w dziedzinie handlu. Przeholowali Indusi, im pokazali, że swoją godność mają, swoją wartość znają i nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. No, zobaczymy, jak to będzie dalej, natomiast sądzę, że w strategicznych relacjach to zasadniczo obrazu nie zmienia. Bo ja wiele opinii czytałem jako symboliczna zmiana układu sił, no bo jednak jeżeli te państwa będą chciały z sobą współpracować, no to jest ile? 25, może nawet około 30% ludności świata. O, pi razy oko pewnie gdzieś tam wyjdzie, 2,5 miliarda z 8, nie, to troszeczkę, no może, nie, to będzie. 3 miliardy. No może już nawet tak, no to rzeczywiście, to nawet może być trochę więcej, załóżmy koło tych 30%. No to może nawet 40. Ja bym mógł poprosić troszeczkę przyciszenie naszych mikrofonów na sali, bo trochę echo słyszę, będę bardzo wdzięczny. Biorąc pod uwagę tworzenie tej nowej Unii, to trochę pewnie za dużo powiedziane, ale nowego tworu, jakim jest BRICS, to ja w tym osobiście widzę pewną symbolikę, która może zmienić ten układ sił. Dlaczego ty tak patrzysz, że to jest tylko i wyłącznie pewna fasadowość, myślisz? Czy to jest chwilowy taki układ, czy rzeczywiście może z niego wyjść coś więcej? Nie tyle fasadowość, to taktyczna zagrywka, jak powiadam, tak? Znaczy to nie jest strategiczna zmiana, tylko taktyczna zmiana właśnie po to, żeby pokazać Amerykanom, że muszą się bardziej postarać w relacjach z Indiami. Natomiast żadnego sojuszu indyjsko-chińskiego nie będzie. Te państwa mają zbyt dużo sprzecznych interesów. Indie są bardzo zaniepokojone wzrostem chińskiej potęgi. Chińczykom nie podoba się, że Indie są tak duże i tak mocno się opierają w ich drodze do zdominowania Azji. W związku z czym te państwa naturalnie są skonfliktowane ze sobą. Indie też ze względu na swoją skalę, potężną tożsamość też wielotysiącletnią, tak, osobna cywilizacja, ale też po prostu położenie geograficzne są naturalną przeciwwagą poniekąd dla Chin, tak? Czyli jeżeli mówi się o bawełnianym, jest nowy jedwabny szlak z Chin wiodący drogą morską i lądową zwany pasem i szlakiem. Mówi się ostatnio też o nowym bawełnianym szlaku dla upamiętnienia czy dla przypomnienia starej drogi z Indii do Europy. No i trwają prace nad tym, żeby zbudować połączenia efektywne Indie, Bliski Wschód, Europa. Wielu widzi w tym nadzieję na alternatywę dla tego chińskiego jedwabnego szlaku, niezależnienie się od Chińczyków. Do tego oczywiście można dodać nieuregulowany konflikt graniczny, dużą przewagę Chin w wielu obszarach, tak? To mimo tego, że Indie prześcignęły populacyjnie Chiny w ostatnim czasie, więc jak właśnie mówimy o tych miliardach ludności, to Chiny mają 1,4 mld, a Indie już więcej. Natomiast gospodarczo, wojskowo są daleko w tyle i co więcej Chińczycy coraz bardziej wyprzedzają je na przykład w dziedzinie rywalizacji na czołgi czy systemy przeciwlotnicze. To jest niepokojące dla Indusów. Te kraje umiejętnie zdeeskalowały wprawdzie ten konflikt w Himalajach, prawda? Stąd czasami te groteskowe trochę bitwy na pałki i kamienie, ale oni świadomie doprowadzają do sytuacji, kiedy nie będąc gotowi do rozwiązania tego konfliktu, chcą, żeby on pochłaniał jak najmniej ofiar, w związku z czym wysyłają słabo uzbrojone te patrole stosunkowo nieliczne. Niemniej no, raz po raz dochodzi do sytuacji, że spotykają się dwa patrole, jeden mówi, że tu są Chiny, drugi, że tu są Indie i zaczynają się spierać o to, nawet używając przemocy fizycznej. Giną ludzie czasami nawet mimo groteskowości tych bitew. Więc no jest wiele powodów, dla których te kraje w sojuszu żadnym nie będą. BRICS też takim sojuszem nie jest. BRICS jest dosyć luźnym bytem, który oczywiście niezwykle efektownie wygląda na papierze, bo jak się zsumuje te wszystkie populacje PKB i tak dalej, to wow, tak? Wychodzi jakaś mocna alternatywa dla Zachodu, ale
W praktyce te kraje mają bardzo zróżnicowane interesy. BRICS nie jest żadnym formalnym sojuszem. Jest dosyć luźną grupą o charakterze konsultacyjnym, z elementami sojuszu, tak, no bo na przykład można powiedzieć o Chinach i Rosji, że są w Ale sojuszu. łączy ich wspólny wróg. No nie, jaki wróg? Stany Zjednoczone? Stany Zjednoczone. Dla Indii Stany Zjednoczone nie są wrogiem. Ale jeżeli dodamy tam Etiopię, Egipt i tak dalej, Egipt przecież ma wielodekadowe, bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W żadnym wypadku nie można powiedzieć, że łączy ich wspólny wróg właśnie. Gdyby tak było, to wtedy byłaby zupełnie inna rozmowa, ale tak nie jest. To może dolar może jest tym wrogiem bardziej. No też nie, bo o ile Chiny i Rosja na przykład okazjonalnie z różnymi innymi państwami są chętne do przechodzenia z rozliczeń dolarowych na inne i generalnie dążą do dedolaryzacji świata, ale zanim świata, to mają potężne wyzwanie zdedolaryzować własne rachunki, co już jest wystarczająco dużym zadaniem. No to już właśnie Indie, właśnie cały szereg innych członków jest dużo mniej chętnych do tej dedolaryzacji. Ostatnio Saudowie zrobili ważny ruch, ogłaszając demonopolizację swoich transakcji węglowodorowych, jeżeli chodzi o dolara. No ale to też od ogłoszenia możliwości, że dolar nie będzie walutą rozliczeniową do pełnej dedolaryzacji transakcji, to bardzo długa jeszcze droga. Więc no ta dolaryzacja, zresztą właśnie jutro publikujemy tekst profesora Dodaka o dedolaryzacji, to bardzo powolny proces, tak? Dolar to jest wciąż 58 bodajże procent światowych rozliczeń. Wprawdzie to 20 parę lat temu było ponad 70, więc spada sukcesywnie, no ale do detronizacji króla dolara jeszcze w tym wszystkim daleko, a BRICS również dolara wspólnym wrogiem nie czyni. Wróciłem kilka dni temu z Karpacza, gdzie rok temu na tym forum było mnóstwo ludzi z Indii. Ja byłem aż zdziwiony, bo nie przypuszczałem, że tak może być. Co drugi panel niemalże, to trzeci panel, to były osoby związane z Indiami i one bardzo dużo, padało tam treści związanych z współpracą z Europą, ze zmianami, które mogą się dokonać, szczególnie właśnie w kontekście Indii. W tym roku była jedna osoba. Oczywiście forum same w Karpaczu nie jest całym światem, ale czy nie masz trochę takiego odczucia, że rzeczywiście pewne zmiany nastąpiły, że ten kierunek Europa zaczyna być trochę mniej znaczącym w obecnym świecie? Jakiś czas temu pewien profesor z Australii, świetny geostratek, przyjechał do Polski na jedną konferencję i żachnął się, że co to za poziom tej konferencji? Tu nie ma nikogo z Azji, prawda? Więc jak powiedziałeś, że widziałeś dużo osób z Indii, to byłem pozytywnie zaskoczony, bo jeszcze nie widziałem w Polsce konferencji, na której byłoby dużo osób z Indii, ani nawet w ogóle dużo osób z Azji. My wciąż bardzo tej Azji nie doceniamy. A Azja jest po prostu jednym z nowych centrów świata. Europa ulega niestety ustawicznej degradacji w hierarchii międzynarodowej. W Europie po pierwsze nie ma już ani jednego mocarstwa, chyba że bierzemy pod uwagę Rosję. Rosja jest mocarstwem. Niemcy, Wielka Brytania, Francja to już nie są mocarstwa, to są mocne państwa średnie zaledwie. Tylko i aż, ale jednak ale już także Włochy same tylko. Jakby chyba wypadły też z tej klasyfikacji. Włochy to w ogóle nie ma co gadać. Więc po pierwsze nie ma w Europie już mocarstw. Po drugie w wyścigu technologicznym globalnym, tak, o innowacje, o przodownictwo, czy to w produkcji uzbrojenia, czy w produkcji cywilnej, Europa jest na coraz gorszej pozycji. Nie ma, o ile Chińczycy byli w stanie dosyć efektywnie, to zajęło im sporo dekad, ale byli w stanie stworzyć odpowiedź na amerykańskie giganty technologiczne, mają swoje odpowiedniki tego typu bytów, w Europie praktycznie ich nie ma. Europa traci konkurencyjność gospodarczą, po trosze w wyniku trendów światowych, tańsza konkurencja w różnych krajach świata, ale w dużej mierze także na własne życzenie, tak? Czyli dokręcanie regulacyjnej śruby po prostu tu na masową skalę. Takie wydarzenie jak Mercosur, gdzie z jednej strony rolnikom się każe wypełniać masę papierów, a z drugiej skazuje ich na konkurencję z wielkohektarowymi gospodarstwami z Ameryki Łacińskiej, które nie podlegają tym wszystkim regulacjom ani klimatycznym, ani czysto biurokratycznym, no to są moim zdaniem strzały w stopę, jeśli nie w kolano, no i można by długo wyliczać. Generalnie no niestety Europa znajduje się no centrum w ogóle, tak? Kiedyś centrum, można powiedzieć, centralnym akwenem świata był Atlantyk i europejsko-amerykańska wymiana miała decydujące znaczenie. To już też jest przeszłość, tak? Dzisiaj to Pacyfik jest tym Morzem Śródziemnym XXI wieku. Atlantyk wciąż jest ważny, no ale jego rola coraz bardziej spada. No i Europa ma duży problem z odnalezieniem się w tej nowej rzeczywistości.
Uważam, że Europa nie ma na siebie pomysłu. Uważam, że jej pomysły pochodzą z poprzedniej epoki, z czasu, gdy amerykańska hegemonia była niepodważalna i Europa pod parasolem amerykańskim świetnie sobie prosperowała. Te czasy się skończyły i należałoby wymyślić nowe sposoby na odnalezienie się w świecie, wymyślić jakieś odpowiedzi na wzrost Chin, na właśnie Indie, ale też na to, co się dzieje w Ameryce w dobie Trumpa, tak? Przecież to są niebagatelne rzeczy. Po tych latach na przykład złudzeń dotyczących tego, że przemysł już jest niepotrzebny, bo teraz tylko usługi, wiedza, krótki dzień pracy, prawda, i tak dalej, a i tak Zachód będzie rządził światem. No, Amerykanie już się z tego przebudzili, oni się reindustrializują. Liczba fabryk w Stanach Zjednoczonych w ostatnich 5 latach za Bidena i za Trumpa wzrosła dwukrotnie, prawda? A gdzie jest reindustrializacja Europy? Zaczyna się o niej mówić, no, ale na razie jeszcze nic wielkiego się nie wydarzyło. I można by długo mówić, no generalnie ja jestem coraz bardziej przygnębiony, szczerze mówiąc, jak patrzę na Europę i patrzę na to taką Urszulę von der Leyen, która po prostu po paru latach tak naprawdę ostrej krytyki tego całego Zielonego Ładu, który jest jednym z głównych winowajców, uważam. Znaczy ludzie za niego odpowiedzialni należą do głównych winowajców tego, jak Europa traci konkurencyjność w ostatnim czasie i w jakiej znajduje się po kłopotliwej coraz bardziej pozycji. Po paru latach krytyki, która już przeniknęła do europejskiego głównego nurtu, już wydawałoby się jasne, że skoro mówi o tym Tusk, skoro mówi o tym Weber, skoro mówi o tym sama von der Leyen, no to jakąś głębszą rewizję tego Zielonego Ładu trzeba zrobić. Tymczasem co robi pani przewodnicząca? Ogłasza właściwie, parafrazując, ani kroku w tył, tak? Normy emisyjne po prostu będziemy realizować tak samo twardo jak do tej pory. No w warunkach, w której naprawdę my już mamy duże problemy z europejskim przemysłem, bo to już jest eksodus, tak? Przenosi się masowo przemysł z Europy do Stanów Zjednoczonych, do innych miejsc ze względu na rosnące między innymi koszty tutaj. No to są kroki po prostu samobójcze. Chociaż BYD, chińskie samochody otwierają swoją fabrykę na Węgrzech. No cały czas coś się dzieje oczywiście, przepływ kapitału nigdy nie jest jednokierunkowy, tak? Ale summa summarum patrząc, jest coraz mniej europejskich firm w gronie największych firm świata, jest coraz mniej europejskich firm w gronie najbardziej innowacyjnych firm świata i tak dalej. I ucieczka firm z Europy do Stanów Zjednoczonych jest czymś również porażającym, no bo o ile możemy zrozumieć, prawda, na przykład eksodus do Chin czy do Indii, gdzie koszty są nieporównanie niższe, no to poziom życia w Stanach jest generalnie rzecz biorąc przecież zbliżony do europejskiego. Więc na czym polega to, że firmy z Europy uciekają do Stanów Zjednoczonych? No Europa przegrywa nawet z podobnymi pod wieloma względami Stanami Zjednoczonymi, podobnymi w każdym razie pod względem poziomu dobrobytu. No to już jest naprawdę dzwonek alarmowy. I ja się pytam, gdzie jest europejski plan odbudowy tego wszystkiego? Gdzie jest plan debiurokratyzacji, deregulacji, odzyskania konkurencyjności? To powinien być główny temat w Europie. A my mamy po prostu skompromitowaną w mojej ocenie panią von der Leyen, która sobie jak gdyby nigdy nic lekceważy wszystkie głosy krytyki i radośnie po prostu robi to, co do tej pory razem ze swoimi kamratami, więc ja jestem, muszę powiedzieć, coraz bardziej przygnębiony i nie tylko smutne jest to po prostu, jak wygląda europejski główny nurt, ale to, że alternatywy są tak słabe, bo no po prostu to towarzystwo należałoby naprawdę rozruszać. Ja już uważam, że to na autokorekty nie ma co liczyć, tylko trzeba by wymienić te elity europejskie, no ale to jest długi i trudny proces. No to o tych wymianach możemy za chwilę jeszcze porozmawiać, ale jak już powiedziałeś tak dużo o tych problemach, to dołączmy jeszcze jeden, albo wyzwanie, albo może powiedzieć, że nie, zupełnie jest inna sytuacja, a mianowicie dołączmy wojskowość i płynnie przejdźmy do relacji Ukrainy, która jest na styku Europy Zachodniej, czy pomiędzy Europą Zachodnią, ile jeszcze Polskę można zaliczyć do Europy, powiedzmy, no, środkowo może bardziej, ale na styku Unii Europejskiej i Rosji. Tutaj jest pewnym elementem bardzo trudnym. No i jak się popatrzymy na te negocjacje, zanim jeszcze przejdziemy do obgadywania poszczególnych osób, no to można odnieść wrażenie, że po prostu nas tam nie ma i to nawet nie tylko nie ma Polski, która skądinąd przyjęła pewną taką strategię, przynajmniej takie odnoszę wrażenie, ale nawet znaczenie Niemiec czy Francji, no to jest, no powiedzmy na trzecim miejscu, jeżeli nie na czwartym, biorąc pod uwagę te negocjacje czy jakieś działania, które mają mieć na celu zmianę sytuacji na Ukrainie. No jeszcze nie dokopaliśmy Europie pod względem wojskowości, więc powiedzmy o tym, że pod względem wojskowości to
no, chyba najgorzej Europa akurat wygląda, tak? Znaczy poziom rozbrojenia jest po prostu porażający, tak? Myśmy się doprowadzili do sytuacji, gdzie Niemcy, niektóre inne kraje po prostu w początkach wojny ukraińskiej miały zapasy amunicji, zdolności produkcji amunicji na kilka dni konfliktu. No, teraz to się już zmieniło, bo duże zmiany zaszły i być może wkrótce będziemy publikować, są takie prognozy, więcej tych pocisków 155 mm niż Amerykanie nawet, no ale to trzeba było 3 lat brutalnej wojny, żeby do tego doprowadzić, a pod innymi względami, czy to obrony przeciwlotniczej, czy sił pancernych, cały czas nie ma wielkiego postępu, więc Europa po prostu wpadła w głęboką niesamodzielność, stała się klientem, wasalem, można powiedzieć, Stanów Zjednoczonych, jednocześnie trochę zapominając o tym wasalnym stosunku i traktując ten parasol amerykański, zarówno konwencjonalny, jak i nuklearny, jako coś oczywistego, jak powietrze danego na zawsze, o co nie trzeba się starać. No, Trump przypomina nam, nie tylko on, ale on szczególnie dobitnie, że jednak musimy się postarać i że brak starań oznacza koszty. No i jednym ze sposobów na to przypomnienie, nie przechodzę do bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, jest pomijanie Europy w tych negocjacjach z Rosją, prawda? No to jest takie brutalne powiedzenie, jesteście zbyt mało ważni, żeby was zapraszać do stołu. Oczywiście to nie znaczy, że Europa nie ma swojej wagi w tych negocjacjach i w tym konflikcie. Ma swoją wagę i również jest w stanie, mimo wszystkich swoich słabości, dokonywać pewnych nacisków na strony walczące, w tym tu nie ma dzisiaj Roberta Kuraszkiewicza, niestety mieliśmy być, tak może jeszcze przy okazji powiedzmy, w trójkę, ale niestety miał tragedię rodzinną i nie mógł dotrzeć. Robert by pewnie powiedział, że Trump mógłby sprzedać Ukrainę Rosji. No więc gdyby Trump rzeczywiście chciał sprzedać Ukrainę Rosji, no to Europa mogłaby to utrudnić bardzo, tak? Na przykład poprzez to, że sama nie zaprzestawała wspierania Ukrainy. No to, że Trump na przykład z bardzo dobrego generalnie biznesu, jakim jest ta wojna dla Stanów Zjednoczonych, tak to oceniam, czyni go jeszcze lepszym biznesem dla Stanów Zjednoczonych, na przykład poprzez zaprzestanie dawania ukraińskiego uzbrojenia i skłonienie Europy, żeby ona kupowała, a następnie dawała Ukraińcom. My kupujemy teraz u Amerykanów i dajemy to Ukraińcom. No ale to jest wciąż ważne, tak? Dzięki temu na koniec dnia Ukraińcy mają z czego strzelać. Więc rola Europy nie jest bagatelna, natomiast doszło do tego, że Europa może być w ten sposób lekceważona przez Trumpa i wiele nie może z tym zrobić. Natomiast same negocjacje, no to jeszcze trochę osobny temat, gdzie wydaje mi się, że trochę kręcimy się w takim chocholim tańcu. To zacznijmy od tego. Przypomnijmy sobie czerwony dywan, który był rozłożony na Alasce. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały pierwsze wyjścia z samolotu i sama symbolika tego wydarzenia. Jak się jemu przyglądałeś, no to co? Czułeś, że wielcy przywódcy spotykają się, żeby mówić o losach świata? Czy raczej traktowałeś go jakieś tam spotkanie, które prawdopodobnie nic z niego nie wyniknie? Traktowałem tak, że zobaczymy. Daleki byłem od tych wielkich tez, ileż to wielkich tez już było, prawda? O tym, jak to Putin został wprowadzony do ścisłego kierownictwa świata, jak to Trump już tam ugiął się przed Putinem i Bóg wie co jeszcze. Nic z tego się nie potwierdziło. Nie znajdziecie Państwo... Były też teorie w drugą stronę. Że to Putin, prawda, się podporządkował, że pokazał, upodlił nawet go. No i znowu nic. Tak, bo najpierw była Alaska, potem był Waszyngton i po prostu co parę dni tam fotki o symbolice w jedną lub w drugą stronę, to zaraz chór komentariatu już tu ogłasza nowy kierunek świata. No, nie znajdziecie Państwo moich tez podobnych z tego okresu. Ja traktowałem to z ostrożnością, znaczy uważałem, że dzieje się coś ważnego, znaczy dzieje się ważna próba po prostu uruchomienia na nowo procesu pokojowego, natomiast która jest nieprzesądzona. Publicznie też mówiłem o tym, że to się może skończyć fiaskiem i jest to dość prawdopodobne moim zdaniem. No i jak na razie po prostu nic z tego nie wyniknęło tak naprawdę, tak? Znaczy z wielkiej chmury mały deszcz. No to, że Putin został podjęty przez Trumpa z honorami i z czerwonymi dywanami, może nas oczywiście symbolicznie drażnić, no ale to jest po prostu sposób rozmowy między mocarstwami, tak? To jest powiedzenie Putinowi przez Trumpa: jesteś równoprawnym rozmówcą, będziemy Cię traktować poważnie. No ale to tylko tyle. Żadne istotne ustępstwa nie zostały poczynione ani w jedną, ani w drugą stronę. No i to jest przyczyną tego, że jesteśmy ciągle tak naprawdę w impasie i mówię o chocholim tańcu, dlatego że to się powtarza co jakiś czas. Tak? Znaczy Trump ogłasza, że mają świetne rozmowy z Putinem, za chwilę tam mają być jakieś konkrety, potem jest jakieś ultimatum, Putin nic nie robi, Trump się denerwuje, ogłasza,
że z Putinem jednak źle się rozmawia, a nie dobrze, że Putin jest złym rozmówcą, a nie dobrym i grozi różnymi rzeczami, po czym wracamy do punktu wyjścia. Minister Sikorski był łaskaw się wypowiedzieć w ostatnich dniach w tej próbie instruowania prezydenta Nawrockiego, jak ma się zachowywać w Waszyngtonie, w duchu takim, żeby prezydent wytłumaczył Trumpowi, jakie są rzeczywiste cele Putina na Ukrainie. Z tego przebija przekonanie, że amerykańska administracja to głupcy, którzy nie wiedzą, co się dzieje na Ukrainie i dopiero my, mądrzejsi Polacy, mamy im to wytłumaczyć. Nie zgadzam się z taką oceną sytuacji. Sądzę, że amerykańska administracja bardzo dobrze wie, co się dzieje na Ukrainie, natomiast ugrzęzła w pewnym trudnym dylemacie i trudnych do pogodzenia różnych priorytetach. Znaczy, z jednej strony mamy, żeby zrozumieć ten chocholi-taniec, tak, to wydaje mi się, że trzeba uwzględnić kilka ważnych czynników. Po pierwsze, Chiny. Żadna jeszcze administracja do tej pory, a choć generalnie przekonanie co do tego, że Chiny są absolutnie wyzwaniem numer jeden i jednocześnie takim, w stosunku do którego amerykańskie wysiłki są najbardziej niewystarczające. To jest przekonanie już powszechne dzisiaj po obu stronach sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych już od lat właściwie, tak? Natomiast żadna administracja do tej pory nie była tak mocno nastawiona na to, żeby reorientować zasoby na Chiny, prawda? Z tej perspektywy taka wojna ukraińska jawi się jako aberracyjne marnotrawienie zasobów potrzebnych gdzie indziej. To po pierwsze. Po drugie, rząd Trumpa odziedziczył po Bidenie, którego wydaje mi się szkodliwości dla sprawy ukraińskiej miał oczywiście mnóstwo plusów z punktu widzenia sprawy ukraińskiej, ale był też bardzo problematyczny z punktu widzenia sprawy ukraińskiej moim zdaniem. I tego aspektu szkodliwości moim zdaniem nie doceniamy w Polsce, bo za bardzo się skupiamy na okrągłych słowach. Joe Biden ładnie mówił zawsze o Ukrainie, natomiast to on doprowadził do sytuacji, że ta wojna stała się nie do wygrania. Można dyskutować, czy ta wojna była realnie do wygrania przez Ukrainę. Natomiast z całą pewnością w latach 2022-2023 szanse na to, żeby pokonać Rosję, były najwyższe. I to Joe Biden i jego ludzie wtedy nie zdecydowali się na dociśnięcie Rosji z zezwoleniami na ataki dalekiego zasięgu, transferami uzbrojenia, transferami środków i tak dalej, na to, żeby wykorzystać do maksimum te szanse. W efekcie tego, jak Trump przychodził do władzy, ta wojna już była nie do wygrania. Nie myślisz, że wtedy mogłoby to wywołać większą eskalację tego konfliktu? Mogło. Natomiast jest to ryzyko, które należało podjąć, jeżeli się myślało na serio o pokonaniu Rosji. Administracja Bidena moim zdaniem nigdy na serio nie myślała o pokonaniu Rosji, tylko chciała remisu w tej wojnie, żeby ani Rosja nie wygrała, ani Ukraina nie wygrała. No ale to doprowadziło do sytuacji przewagi rosyjskiej, prawda? No niestety, jeżeli gra się na remis w sytuacji, w której Dawid walczy z Goliatem, tylko akurat chwilowo nie ma procy, no to może być kłopot i taki kłopot dzisiaj mamy, tak? Znaczy Rosja dyskontuje dzisiaj ogromną przewagę zasobów ludzkich, zwłaszcza ludzkich, ale nie tylko sprzętowych, gospodarczych też i za chwilę nie wiadomo, czy nie będzie generalnego przełamania. No ale to osobna historia, można by długo dywagować. Rzecz w tym, że po prostu dzisiaj Rosja bardzo wyraźnie przeważa na froncie. Wojna jest moim zdaniem nie do wygrania i Trump odziedziczył tę sytuację. Oczywiście głupio on naobiecywał w kampanii wyborczej, że zakończy wojnę w jeden dzień i tym podobne rzeczy. Może nie musiał tego robić. W każdym razie fiksacja też na realizacji tych niemądrych obietnic myślę, że też dobrze nie zrobiła. Ale teraz to jest w ogóle, a propos tego, co powiedziałeś, nie pamiętam danych, bo czytałem dzisiaj artykuł przed naszym spotkaniem, że jest to chyba w ogóle rekord pod względem nominacji Trumpa do Nagrody Nobla. Dzięki jego działaniom pokojowym. Niewątpliwie jest znakomitym promotorem samego siebie w tej dziedzinie. Tak. No, pamiętajmy, że Obama dostał pokojową Nagrodę Nobla zanim cokolwiek zrobił, no więc z tej perspektywy myślę, że Trumpowi też się należy, no, to tak pół żartem, a może nawet bardziej. Wracając do tematu. Więc pierwsza rzecz to priorytet na Chiny i aberracyjność angażowania środków w Europie z tej perspektywy, z punktu widzenia amerykańskiej racji stanu. Druga sprawa to jest wojna nie do wygrania, którą w związku z tym należałoby po prostu jakoś zakończyć, tak? No, w nieskończoność nie może też trwać. Trzecia sprawa jest taka, że chcąc zakończyć tę wojnę i chcąc przerzucać zasoby na zachodni Pacyfik, Amerykanie jednocześnie chcieliby poluzować więzi rosyjsko-chińskie. To jest niezwykle ważne w tym wszystkim, prawda? Znaczy sojusz rosyjsko-chiński faktyczny, nieformalny jest
niebezpieczny dla Stanów Zjednoczonych i wzmacnia Chiny na różne sposoby. Amerykanie i ta administracja ma takie aspiracje w bardzo wyraźny sposób. Chcieliby poluzować te więzy. No i teraz jak poluzować te więzy, jednocześnie eskalując, żeby zmusić Putina do ustępstw, prawda? Jest to trudne. I z tego moim zdaniem wynika ten chocholi taniec amerykański, który prowadzi nas do takiego kręcenia się trochę w kółko w tych ciągłych wracaniu do tematu pokoju, uśmiechach, umizgach, po czym wracamy do punktu wyjścia. Natomiast no myślę, że prędzej czy później jakieś, znaczy być może kunktatorstwo, bo to jest taki rodzaj kunktatorstwa, który tu Trump uprawia, wbrew zresztą części swojej administracji, gdzie sądzę, że Rubio i cały szereg innych ważnych postaci zdecydowanie jest za dociśnięciem Putina mocniejszym i jest przekonana, że tylko w ten sposób uda się go realnie skłonić do rozmów pokojowych. No Trump jednak cały czas próbuje metody delikatniejszej, ale przegrywa. W związku z czym pojawia się pytanie, czy w pewnym momencie jednak frakcja Jastrzębi nie zwycięży. Mam nadzieję, że tak będzie i wydaje mi się, że to jest najlepsze dla wszystkich na Zachodzie, no ale zobaczymy. Natomiast przy tej okazji można jeszcze zauważyć jedną rzecz dla jeszcze skomplikowania, ale i uzupełnienia obrazu przed chwilą kreślonego, że pierwszy raz chyba w historii amerykańskiej dyplomacji jastrzębie antyrosyjskie i jastrzębie antychińskie stały się dwiema tak wyraźnie osobnymi grupami. Zwykle to byli jedni jastrzębie, prawda? A teraz jastrzębie antyrosyjscy wcale niekoniecznie są jastrzębiami antychińskimi, a nawet coraz częściej mają rozbieżne priorytety. Znaczy ci, którzy są jastrzębiami antychińskimi, są zwolennikami wyraźnego zaostrzenia polityki względem Pekinu, są coraz częściej ugodowi wobec Rosji. Tego kiedyś nie było. No to zapytam się w takim razie o jedno podstawowe pytanie, które mi osobiście przyświeca. O co jeszcze jest ta wojna? O porządek świata, o tę część porządku świata, która definiuje się w naszym regionie. O wiarygodność amerykańskiego odstraszania. Przecież Amerykanie bardzo poważne deklaracje złożyli w stosunku do Ukrainy, ale też całego Zachodu. Hamowania tych rosyjskich zapędów agresywnych. Jeżeli Ukraina by padła, no to amerykańska wiarygodność sojusznicza i mocarstwowa leży w gruzach. I to nie tylko lokalnie w Europie, ale globalnie. Zapewniam, że Tajwańczycy, Japończycy, Koreańczycy południowi natychmiast też będą wyciągać wnioski, jeżeli amerykańska wiarygodność zostanie ośmieszona na Ukrainie. W związku z czym, no właśnie, to jest jeszcze jeden element, znaczy zakończyć tę wojnę, to, ale nie tak, żeby się skompromitować, prawda? Więc moim zdaniem ta administracja wcale nie chce sprzedać Ukrainy. Nie chce jej szybkiej klęski, bo uważa, że to byłaby jej klęska i słusznie. No a ze strony Putina, no to jest po pierwsze wojna o utrzymanie rosyjskiego projektu imperialnego. Tak? Znaczy, w moim przekonaniu Ukraina efektywnie integrująca się ze światem zachodnim stawia pytanie długofalowe o to, że skoro Ukraina może to robić i mieć sukcesy w modernizacji armii, w modernizacji gospodarki, w rozwoju i tak dalej, i jeszcze w aurze entuzjazmu społecznego to czynić, to dlaczego nie Białoruś? Dlaczego nie Armenia, dlaczego nie Gruzja? Może za chwilę narody i grupy etniczne, ponad 100 ich jest, tworzących Federację Rosyjską. W związku z czym ścieżka integracji Ukrainy z Zachodem, moim zdaniem, zagrażała integralności rosyjskiego przedsięwzięcia imperialno-państwowego, bo tam trudno te dwie rzeczy, imperium i państwo, rozdzielić. W związku z czym tak naprawdę można powiedzieć, że jest to wojna o przetrwanie, ale z drugiej strony jest to oczywiście wojna także o ekspansję. Jest to wojna o to, żeby Ukrainę, jeżeli nie ubezwłasnowolnić i nie zneutralizować, co było oficjalnym celem, przypomnijmy, i dalej jest rosyjskim w tej wojnie, no to przynajmniej ją znacząco osłabić, tak? Uniemożliwić to, żeby miała gwarancję bezpieczeństwa z Zachodu, uniemożliwić to, żeby była tak uzbrojona po zęby, jak jest w tej chwili, a jeżeli miałaby być uzbrojona po zęby, to żeby przynajmniej się nie rozwijała gospodarczo. Odwrócić, krótko mówiąc, trendy na Ukrainie, po to, żeby w przyszłości być może sięgnąć dalej. No a propos tego sięgnięcia dalej, bo chciałem do tego przejść. Wczorajsza wiadomość dotycząca na razie wydania
jeszcze może nie rozkazu, nakazu do opuszczenia ponad 800 Rosjan z Łotwy jest też takim symbolicznym pokazaniem pewnym mniejszością albo Rosji do tego, w jaki sposób Łotwa pokazuje swoje, no co tu można mówić, no, siły to ciężko może pokazywać takiemu małemu państewku, no ale pewne swoje zdanie w tej sprawie, szczególnie biorąc pod uwagę, że tam były, o ile dobrze pamiętam, właśnie próbowałem znaleźć, jak mówiłeś, ale nie byłem pewien, tam były kilka takich elementów, ale między innymi ten, że muszą udowodnić, że znają język łotewski ci Rosjanie. No taki malutki kraj, kiedy robi coś takiego, no, na Ukrainie początkiem właściwie tych działań był też niby język ukraiński, który był oficjalny, urzędowy i przez to rozpoczęła się cała wojna w Donbasie. Myślisz, że tego typu elementy mogą również jakby rozgrzać tego wielkie ambicje imperialistyczne, tym bardziej, że właściwie jeżeli weźmiemy pod uwagę, to rosyjska gospodarka jest tak rozgrzana już w trybie wojennym, że coś powinni z nią zrobić dalej. No to jest takie kopanie się po kostkach, które wiele krajów zachodnich, w tym kraje bałtyckie, robią z Rosją. Akurat kopanie się ostatnio w szczególności widać na linii fińsko-rosyjskiej i szczególnie Finlandię wzięła ostatnio na celownik rosyjska propaganda. Natomiast Łotwa oczywiście też jest niebagatelna, tam jest duża mniejszość rosyjska od zawsze. Jak byłem na Łotwie, to też zainteresowanie przyglądałem się temu, jak Łotysze są i byli od początku transformacji mądrzejsi od nas w niektórych kwestiach, bo ten problem Rosjan nieznających łotewskiego to tam istnieje po prostu od dawna i tam oni wprowadzili proste kryteria, tak, żeby mieć obywatelstwo łotewskie, to trzeba zadeklarować lojalność wobec państwa łotewskiego oraz właśnie zdać tam egzaminy z języka, kultury, prawa, chyba trochę tam jakieś tam takie podstawowe rzeczy. No i to było nie do przejścia dla tysięcy Rosjan, którzy tam od pokoleń żyli, sama ta deklaracja lojalności wobec państwa łotewskiego, w związku z czym jest na Łotwie fenomen Rosjan bez obywatelstwa, bardzo licznych, którzy tam żyją, nieraz mają duże pieniądze i tak dalej, zresztą sobie krążą tam w swoich gronach w dużej mierze, nie kontaktując się za bardzo z ludnością łotewską stricte i w ogóle nie mają obywatelstwa. No i teraz nastąpiła eskalacja problemu w czasie tej wojny. No myślę, że Rosja będzie się oczywiście mściła za to i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale poruszały się jeszcze jakieś inne wątki. Czy przypadkiem to nie jest pewien no, kopanie się po kostkach, no ale jednak jak popatrzymy się na rozgrzaną tą gospodarkę rosyjską, szczególnie przerzucenie praktycznie na tory niemalże całkowitej już takie wojenne, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę te produkcje czołgów, gdzie kilka dni temu też czytałem, że zdolności Europy do produkcji czołgów to chyba, nie wiem, kilka tych czołgów w skali roku, już nie pamiętam, można je potroić nawet do 20-30 niektórzy mówią. Rosyjska gospodarka potrafi ich produkować koło 200 już teraz w skali roku, a pewnie jeszcze jej wszystkie możliwości mogą się zmienić. No samo to pokazuje pewną sytuację, w jakiej jesteśmy. No rosyjska gospodarka nie dość, że jest mniejsza od europejskiej, to jeszcze jest liczebnie też dużo mniejsza, no bo cała Unia Europejska, nie wiem ile teraz liczy, 550 milionów, pewnie coś koło tego. No a Rosja, no to załóżmy, niecałe 500 niech będzie, koło bliżej 450, no a w Rosji teraz żyje ile? 120 milionów, 130 milionów pewnie obywateli. No to nawet jeżeli porównamy same te liczby, gdzie mniejsze PKB, mniejsze możliwości ludzkie, a produkcja jest 10 nawet krotnie większa, no to coś z tym sprzętem potem warto zrobić. No tak, no tu jest kilka ważnych aspektów strategicznych, tak? Znaczy z jednej strony widzimy po prostu, jak mimo 10 razy mniej więcej mniejszej gospodarki, przynajmniej w wartościach nominalnych, Rosja jest w stanie osiągać pod pewnymi względami wielokrotnie większą produkcję wojskową. Co z jednej strony jest policzkiem dla Europy, że mimo takiej przewagi bogactwa nie potrafi wyrównać rosyjskiej produkcji wojskowej. Z drugiej zwraca uwagę na pewne zafałszowanie danych, to znaczy myślę, że my błędnie porównujemy tak często nominalne wartości rosyjskiej i europejskiej gospodarki. Jeżeli popatrzymy na parytet siły nabywczej, no to on nam lepiej mówi o tym,
Przecież Rosjanie zamawiają, produkują głównie u siebie, tak? W związku z czym po cenach rosyjskich, nie po cenach niemieckich czy brytyjskich. W związku z czym ten parytet siły nabywczej ma duże znaczenie. A w ogromnej mierze ze swoich surowców, prawda? Też. A w parytecie siły nabywczej, no to rosyjska gospodarka jest mniej więcej na poziomie niemieckiej, tak? To jest inna wielkość niż w nominalnych wartościach. Więc oni są realnie więksi gospodarczo niż my często wyobrażamy sobie na podstawie tych statystyk. Co nie zmienia faktu, że zachodzi ta głęboka asymetria, te głębokie asymetrie, o których mówiliśmy. No i trzeci aspekt jest taki, że właśnie militaryzacja gospodarki no, na krótką metę może dawać spektakularne efekty i daje, jak widzimy, na froncie, produkcji na front, ale długofalowo może po prostu zdusić rozwój i Rosja ma poważne turbulencje już gospodarcze, natomiast daje radę. Też ostatnio właśnie dzisiaj czy wczoraj Kreml zakomunikował, że dodatkowe sankcje nic nie zmienią w ich stosunku wobec wojny ukraińskiej i bardzo możliwe, że tak właśnie będzie. Natomiast pytanie jest, gdzie jest ta granica, tak? I to już jakby od dawna trwają dyskusje, był cały szereg przestrzelonych prognoz dotyczących załamywania się rosyjskiej gospodarki. Mnie się wydaje, że dość prawdopodobnie brzmią takie analizy, które mówią, że przyszły rok może być takim dużym tąpnięciem, jeżeli nie zmieniłyby się zasadnicze parametry dla rosyjskiej gospodarki, co wskazywałoby na potrzebę również z perspektywy rosyjskiej zakończenia tej wojny w tym lub w przyszłym roku, żeby tego uniknąć. No ale czy to się rzeczywiście potwierdzi, to ja sobie ręki nie dam uciąć. Za dużo już tych analiz ekonomicznych było chybionych. No a ekonomia, pamiętajmy, nie jest nauką ścisłą, w związku z czym o błędy tutaj łatwo. Zanim ja przejdę do dwóch ostatnich pytań, to jeżeli się pojawią od Państwa, to proszę podnieść rękę. Ja też do Państwa podejdę, żeby można było zadać pytanie naszemu gościowi. Można nawet w trakcie, jak Bartek będzie odpowiadał. Wrócę na chwilę do tego Karpacza, bo drugim elementem, który tam był bardzo mocno zauważalny, oprócz tych wiatraków i lobby wiatrakowe, które było też w co drugim panelu, miałem wrażenie, to były niesamowicie ciekawe panele z Ukraińcami, ale przykuły mi szczególnie kilka uwagę, a jeden zacytuję, a mianowicie czego Europa i Polska może uczyć się od Ukrainy. I ten temat przewijał się w mnóstwie paneli, nawet kiedy miały odmienny tytuł. I powiedzmy pod względem pewnie spraw tych, które widzimy wojenne, to rzeczywiście tam pewne działania, pewne nowe strategie czy pewien rozwój jest niezaprzeczalny, to pod względem jakby funkcjonowania gospodarki i pewnych układów, no ciężko tutaj mówić o pewnej nauce, no bo jednak Ukraina potrzebuje jeszcze dużo, żeby dołączyć do pewnych struktur europejskich, nawet biorąc pod uwagę te kulawe, które są w Unii Europejskiej. Jak ty byś usłyszał takie pytanie, czego Polska i Europa może się uczyć od Ukrainy, to by ciebie ono zbulwersowało? Czy może rzeczywiście widziałbyś w tym ogromny sens, żeby na takie pytanie odpowiadać? To jest bardzo normalne, racjonalne pytanie, szczególnie racjonalne w warunkach, w których Ukraińcy są w sytuacji, w której prawie żadni Europejczycy od dziesiątków lat nie byli, czyli brutalnej, pełnoskalowej wojny ze znacznie większym asymetrycznym przeciwnikiem, który wielokrotnie w historii ich dominował. Wojny w dużej mierze o ocalenie swojej niezależności politycznej. W związku z czym jak najbardziej powinniśmy sobie zadawać to pytanie i jestem przekonany, że bardzo wiele można się od Ukraińców nauczyć. Ja będąc podczas wojny w Kijowie i w okolicach byłem pod dużym wrażeniem, jakie postępy zrobili Ukraińcy w trakcie wojny, tak? Nie tylko w dziedzinie wojskowej, ale też szczególnie w organizacji. Znaczy tam nawet restauracje dzisiaj wyglądają ładniej, trawniki są równiejsze, a pociągi punktualniejsze niż były przed wojną. To znaczy ta wojna okazała się ogromnym asumptem mobilizacyjnym dla nich jako narodu. Swoją drogą zaczęła krystalizować ukraiński naród nowoczesny, tak? Oni się zaczęli na nowo definiować w obliczu tej wojny i wykonali cały szereg bardzo ciekawych postępów. No mają fantastycznie rozwinęli, już przechodząc stricte do wojskowości, własną produkcję dronów, rakiet, amunicji. Tu też możemy się uczyć, jak na przykład mając znacznie większy kapitał, po prostu nie potrafimy zbudować takiej produkcji. Więc uważam, że Ukraińcy dają całe mnóstwo lekcji, konkretnie nam Polakom, a nie wszystkim
Europejczykom, którzy chcieliby się uczyć, bo po prostu przeszli coś niebezpiecznego, ale jednocześnie pod pewnymi względami bardzo wartościowego, tak? Znaczy może to głupio brzmi, jak mówić tak o wojnie, która pochłonęła mnóstwo ludzi, spowodowała migrację kilkunastu milionów i tak dalej, ale jednak tak to już jest po prostu brutalnie w rzeczywistości międzynarodowej i w historii, że wojny po prostu z jednej strony są tragediami, z drugiej są asumptami do właśnie modernizacji, do udoskonaleń organizacyjnych i to właśnie obserwujemy także na Ukrainie. Także uważam, że przede wszystkim powinniśmy się oczywiście troszczyć o to, żeby nie być w takiej sytuacji jak Ukraińcy. Natomiast właśnie po to, żeby nie być w takiej sytuacji jak Ukraińcy, żeby takiej wojny nigdy w Polsce nie było, to warto, żebyśmy nauczyli się na przykład, jak rozruszać własną produkcję, czy to amunicji, czy wielu innych rzeczy potrzebnych do tego, żeby odstraszać większego przeciwnika. Albo jak chociaż dbać o swoją politykę historyczną i też pokazywanie się na arenie międzynarodowej, bo niestety w naszym przypadku jest to ogromny problem i to chyba na... A Ukraińcy to twardzi realiści. Ja po prostu, oczywiście posługują się często idealistycznymi hasłami, chętnie mówią o obronie demokracji i tak dalej, ale w negocjacjach po prostu są twardymi realistami. Swoją drogą, dlatego też nie bardzo rozumieją, o co nam chodzi z tym naszym postępowaniem. Tak? Znaczy najpierw daliśmy im warty grube miliardy sprzęt, pozbawiając zresztą się w znacznej mierze zapasów sprzętu ciężkiego i myśmy wtedy o nic nie prosili w zamian, nie? W związku z czym i oni się teraz nie rozumieją, dlaczego my teraz mamy jakieś pretensje. No to wtedy dawaliśmy i nic nie chcieliśmy za to, no to widocznie mieliśmy na zbyciu, tak? Tak to się na świecie traktuje, bo rachunki się wystawia na bieżąco, a nie liczy na wdzięczność, tak jak my. Ja naprawdę już zaczynam się zastanawiać, jak to złamać w Polsce, bo to się po prostu ciągnie od gdzieś tam XIX wieku ciągle i w Iraku to robiliśmy i w 1939 roku to robiliśmy. W Iraku też po prostu wysłaliśmy tych żołnierzy i potem się dziwiliśmy, że Amerykanie nie są wdzięczni. Oni tak samo wtedy nie rozumieli. Zaraz, no wysłaliście i nic nie chcieliście w zamian. No to myśleliśmy, że to taki gest, tak? A teraz już kontrakty są rozdane. Swoją drogą, no, ale my ciągle po prostu uważamy, że wdzięczność jest walutą w stosunkach międzynarodowych wbrew wszelkim lekcjom realizmu politycznego, zarówno z praktycznej polityki, jak i z kart teoretycznych książek. I ciągle popełniamy te same błędy. To jest zdumiewające. Swoją drogą to dosyć ciekawe, jaka była forma przekazywania tego sprzętu. Ostatnio rozmawiałem z panem profesorem Janem Majchrowskim i nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, czy to była forma darowizny, przekazania, jakie dokumenty za tym szły, no bo nikt tego tak naprawdę nie wie. To tak naprawdę my mówimy, ja coś mam, daję tobie, no my między sobą to mogę ci postawić kawę, ale to jest zupełnie inna sytuacja, a ty mi dać książkę. Ale kiedy mówimy o setkach miliardów, które idą za tym sprzętem, no to już trochę jakiś dokument czy forma prawna by się przydała. Chciałbym się zapytać o konsekwencje, które mamy na arenie międzynarodowej dotyczące, i tutaj jakby odbijam od Ukrainy, szczególnie dotyczące metali ziem rzadkich, które właściwie dzisiaj to w ogromnej części są w posiadaniu Chin, które potrzeba najwięcej do tych nowych technologii. Kiedy popatrzymy się na rozwój tego kraju pod względem innowacji, to dzisiaj nieodparte wrażenie, że jeżeli chodzi o jakieś największe sukcesy, czy to w kolejnictwie, czy to w samochodach, czy nawet jak się popatrzymy, co by nikt nie przypuszczał, w nanotechnologii, w półprzewodnikach, a nawet w AI, no wiodą prym praktycznie na samym szczycie są Chińczycy. Amerykanie z nimi rywalizują jak równy z równym, a nawet w wielu kwestiach niestety przegrywają. I chciałbym ciebie zapytać, jak myślisz, pod uwagę biorąc szczególnie te metale ziem rzadkich, które są bardzo mocno związane z tą geopolityką, jakie one stworzą układ, szczególnie też biorąc pod uwagę Ukrainę i walkę, no bo to jest jeden z krajów, który ma najwięcej tych metali ziem rzadkich. Czy jakie one mają znaczenie i jakie one mogą powodować układy sił na świecie? No mają bardzo duże znaczenie, dlatego że dla szeregu gałęzi gospodarki przyszłości, a już teraźniejszości, tak, czyli to na przykład właśnie w produkcji mikroprocesorów po prostu nie da się tego robić bez niektórych minerałów ziem rzadkich. Chińczycy mają ich dużo, no ale też nie jest tak, że Chińczycy jako jedyni je mają. Cały czas odkrywane są też nowe złoża i trwa rywalizacja o te nowe złoża. Skądinąd zainteresowanie Trumpa Alaską, Grenlandią bierze się także z tego, że tam też są minerały ziem rzadkich dosyć obficie.
Na przykład w Szwecji niedawno odkryto nowe złoża i tak dalej. W związku z czym no, to będzie już jest jeden z ważnych obszarów rywalizacji między mocarstwami i nie tylko mocarstwami w XXI wieku, bo warto mieć własne minerały ziem rzadkich albo przynajmniej swobodny do nich dostęp. No i też gdy Amerykanie za bardzo dociskają Chińczyków, to Chińczycy potrafią się, w ich przekonaniu Chińczycy potrafią się rewanżować ograniczaniem eksportu tychże minerałów. Także są to niezwykle ważne surowce w XXI wieku, to nie ulega żadnej wątpliwości. To ja będę zmierzał w Państwa stronę. Widzę, że tutaj pojawiło się pierwsze pytanie od Pana. Będę trzymał mikrofon, bardzo proszę. Ja jeszcze o źródłach tego niemożności zakończenia konfliktu, czy tego tańca chocholego, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. No, zgodzimy się, że głównym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych w tej chwili są Chiny, wielopłaszczyznowo. Realna gospodarka, ale też kwestia waluty światowej. Przy tej gospodarce dominującej chińskiej, ja tak uważam w tej chwili, to za chwilę walutą światową stanie się jakaś odmiana juana. Tak? W związku z tym wydaje się też, że dla polityki amerykańskiej, ale także dla geostrategów rosyjskich głównym zagrożeniem docelowo mimo wszystko są też Chiny. W związku z tym, czy nie uważa Pan, że ta wojna jest jakimś targiem zastępczym tak naprawdę, na jakich warunkach Rosja przystąpi do koalicji ze Stanami antychińskiej? Bardzo ciekawe pytanie. No z tą dedolaryzacją i juanizacją świata to myślę, że jeszcze kawał drogi. Juan w tej chwili, nie pamiętam dokładnej liczby, ale to jest kilka procent światowej wymiany, podczas gdy dolar to jest wciąż prawie 60. Także do dedolaryzacji i zastąpienia jej juanizacją międzynarodowego systemu walutowego to jeszcze bardzo długa droga. Myślę że też, że pewne strukturalne właściwości gospodarki chińskiej, prawda, z głęboką ingerencją polityczną w rynek walutowy i szeregiem innych rzeczy powodują, że po prostu inwestorzy międzynarodowi, nie tylko zachodni, ale też Saudyjczycy, inni, wcale nie chcą mieć transakcji rozliczanych w juanach. Podobnie jak nie chcą mieć w rublach. W związku z czym akurat ten obszar walutowy, inaczej niż wiele innych, gdzie Chińczycy zdołali już zbudować porównywalne siły do Stanów Zjednoczonych, pod innymi względami je wyprzedzając, pod innymi ścigając, no to tutaj akurat mają jeszcze bardzo długą drogę do pokonania. Natomiast czy ta wojna jest targiem zastępczym? No w pewnym sensie tak. W ogóle z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to jest wojna zastępcza, tak? Znaczy oni walczą ukraińskimi rękami, nie przelewając ani kropli swojej krwi o utrzymanie pewnego porządku bezpieczeństwa w Europie, który Rosja chciała zmienić, prawda? Pamiętajmy, że w przeddzień tej wojny żądania Putina dotyczyły reorganizacji całego NATO i całej architektury bezpieczeństwa, prawda? Łącznie z przekształceniem na powrót Europy Środkowo-Wschodniej w państwa NATO drugiej kategorii z poważną redukcją amerykańskiego parasola wojskowego nad kontynentem, więc były to rzeczy w fundamentalny sposób zmieniające architekturę bezpieczeństwa, czy aspirujące do zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie, więc to jest obrona także tego status quo za pomocą ukraińskiego żołnierza. Natomiast czy to prowadzi do negocjacji warunków uczestnictwa w Rosji w bloku antychińskim, mam zasadnicze wątpliwości. Uważam, że tak zwany manewr odwróconego Kissingera jest dzisiaj raczej niewykonalny. Wydaje mi się, że podobnie to czytają dzisiaj amerykańscy strategzy. Uważając, że więzi rosyjsko-chińskie stały się zbyt głębokie, jednocześnie zagrożenie z tytułu takiej wolty dla Rosji ze strony chińskiej jest zbyt duże, w związku z czym bardzo trudno byłoby do tego doprowadzić. Natomiast coś, do czego można doprowadzić, do czego Amerykanie próbują w tej chwili, moim zdaniem, doprowadzić, to jest poluzowanie tych więzów. Tak? Zwróćmy uwagę, że w trakcie tej wojny pośród wielu pozytywnych skutków dla Zachodu ma ona ten negatywny skutek, że zacieśnia relacje rosyjsko-chińskie, prawda? W związku z czym Amerykanie
chcieliby zatrzymać ten efekt i co więcej odwrócić ten efekt, żeby Rosjanom zwiększyć pole manewru i umożliwić jakieś formy gry z Rosją, przynajmniej nie będącej bezpośrednim wspieraniem Chin, a może nawet miejscami antychińskiej, ale zupełnie nie wierzę na ten moment w możliwość bycia Rosji w sojuszu przeciwko Chinom w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kolejnego pytania. Ja mam pytanie związane z ćwiczeniami, teraz ruszają chyba w piątek, Zapad 25. Jak pan myśli, czy będziemy mieli jakąś plagę mniejszych wtargnięć, zagubionych tych latających rakiet i jakichś dronów, i może nie tylko my, ale też państwa bałtyckie? Myślę, że coś, jakbym miał obstawiać, bo to oczywiście trochę jest loteria, to obstawiałbym, że coś będzie. Natomiast czy to będzie jakaś duża fala, to trudno mi powiedzieć. Zbyt zależy to od operacyjnych szczegółów i od tego, jak bardzo Rosjanie chcą nas przetestować w tym momencie. Nie chcę tutaj iść w zbyt takie jątrzące uwagi, ale na miejscu Rosjan bym nas testował coraz bardziej, patrząc na nasze dotychczasowe reakcje. Z drugiej strony eskalowanie testowania zawsze oznacza takie ryzyko, że ten ktoś może dostać, tak jak prawda, ze szczepionką, trochę za bardzo obudzić jego czujność. Może lepiej to zachować na później. Nie potrafię rozstrzygnąć w związku z tym, na co zdecydują się w tej chwili Rosjanie. Zapraszam do kolejnego pytania. Ja tutaj chciałem bardzo temu panu podziękować za pytanie, bo w zasadzie ja miałem podobne, tylko tyle, że może bardziej szczegółowe. Chodzi mi o to, że mamy do czynienia z jakąś taką dziwną inwazją tych latających obiektów na teren Polski, gdzie oficjalne ze strony naszych władz doniesienia to są takie, że nie wiadomo dokładnie, co to było, nie wiadomo skąd to przyleciało i w jakim celu. To nie uspokaja w żaden sposób. Tu pan powiedział, i to jest oczywiście prawda, że zbliżają się te dosyć duże manewry. I ostatnio premier Tusk ogłosił, że od czwartku będzie zamknięta granica, przejścia graniczne z Białorusią. W jakim kierunku to zmierza? Czy my powinniśmy rzeczywiście zacząć się obawiać i szykować do czegoś poważniejszego? To jest takie moje pierwsze pytanie. Jak gdyby kontynuacja tego, o czym przed chwilą pan mówił. Natomiast drugie pytanie to jest, wszyscy się w jakimś sensie przygotowywali, medialnie przynajmniej, do święta w Chinach, do wielkiej defilady. Natomiast po niej ja nigdzie nie doczytałem właściwie jakiejś refleksji, opinii, czy Chińczycy zaprezentowali rzeczywiście jakieś nowe rodzaje uzbrojenia, które mogłyby budzić obawy. Jeśli chodzi o te incydenty z latającymi urządzeniami, myślę, że to nie jest zwiastunem niczego dużego w najbliższych kilku latach. Znaczy przez najbliższych kilku lat nic dużego ze strony Rosji nam nie grozi. Po tym, jak Rosja zapewne wygra wojnę ukraińską, będzie potrzebowała czasu na odbudowę, na reanimację swojej gospodarki także, więc myślę, że mamy kilka lat. Nie przesądzając, że za te kilka lat rzeczywiście musi być jakaś duża rosyjska inwazja. Natomiast to, co już się zaczęło i co trwa i co jest rozwojowe, to są różne prowokacje o charakterze stosunkowo niewielkim, które mimo tego, że są bardzo małe tak naprawdę, bo czymże jest jeden dron zabłąkany nad terytorium Rzeczypospolitej czy jakiegokolwiek innego państwa, można powiedzieć, że niczym, ale z drugiej strony jest sprawdzianem reakcji, prawda? No i jeżeli my nie potrafimy zidentyfikować, znaleźć tego drona, a potem wydać właściwego stanowiska, które przedstawi Polskę jako poważne państwo, właściwie reagujące na taką sytuację, no to spełniamy pewien cel rosyjski, jakim jest obniżenie rangi Polski na arenie międzynarodowej, jakim jest obnażenie pewnych słabości polskiej kadry politycznej czy polskich instytucji publicznych. I to myślę, że będzie jak najbardziej kontynuowane. Zresztą coś, czego ja bym się w nadchodzących latach obawiał najbardziej, to są właśnie działania hybrydowe.
Nie wielka inwazja, która po prostu ściągnęłaby zaraz uwagę całego NATO i podniosła stawkę do poziomu potencjalnej wojny nuklearnej NATO-Rosja, tylko takie działania, które będzie trudno zidentyfikować, trudno jednoznacznie sklasyfikować, a które jednocześnie będą zmierzać do tego, żeby podkopać porządek regionalny czy lokalny. W związku z czym uważam, że w szczególności na to powinniśmy zwracać uwagę i że te incydenty z tej perspektywy są dużą szansą, tak? To znaczy my powinniśmy być w pewnym sensie wdzięczni, że one mają miejsce, bo one są takimi testami czegoś zapewne większego, co się wydarzy w nadchodzących latach. Ja bym nie drżał w tym momencie zasadniczo o bezpieczeństwo Polski w związku z tym, natomiast miejmy świadomość, że nieustannie jesteśmy sprawdzani, testowani, tak? To są po prostu, gangster jeszcze nie strzela, ale wykonuje różne gesty, które mają nas sprawdzić, czy można nas traktować poważnie i jakim jesteśmy przeciwnikiem. Więc życzyłbym sobie, żebyśmy dużo poważniej, jeżeli chodzi jako państwo, po prostu podchodzili do tego i w dużo bardziej przemyślany sposób, bo wydaje mi się, że pierwsze te incydenty zostały nas zupełnie zaskoczonymi. Drugie pytanie, przepraszam, jakie było? O Chiny i o te nowe bronie. O Chiny, nowe bronie. Nie wiem o nowych broniach chińskich zaprezentowanych na defiladzie, natomiast no, Chińczycy raz po raz zaskakują różnymi nowymi broniami. Nie tak dawno zaskoczyli większą liczbą wyrzutni międzykontynentalnych pocisków balistycznych niż mają Amerykanie. Wprawdzie nie są jeszcze wypełnione pociskami atomowymi, ale mają być wypełnione w perspektywie roku 2035, ale samych wyrzutni mają mieć już więcej. Na przykład pierwsze działo, na przykład elektromagnetyczne, też okręt z działem elektromagnetycznym Chińczycy jakiś czas temu opublikowali, więc generalnie wbrew tym wszystkim, którzy w Polsce, a jest to zaskakująco dla mnie popularna opinia, którzy twierdzą, że Chińczycy są niezdolni do innowacji, oni ciągle pokazują, że są zdolni do innowacji, że coraz częściej własnymi siłami produkują nowe rodzaje broni, które mają znaczenie strategiczne. Zapraszam do ostatniego pytania. Tak? W dużej mierze. Znaczy, chciałem nawiązać do odpowiedzi na ostatnie pytanie, bo wojna jak zwykle to jest świetną okazją do testowania nowego rodzaju broni i sposobów prowadzenia walk, tak jak na przykład w II wojnie światowej pancerniki przestały być istotne zupełnie. Czy tutaj oprócz tych dronów widać już jakieś takie tendencje, zarówno jeśli chodzi o uzbrojenie, jak i sam sposób, taktykę walki i powiedzmy osiągania celów taktycznych, strategicznych, czy są jakieś takie analizy już, pierwsze wnioski? Jeżeli chodzi o wojnę ukraińską? Nie chodzi o działania wojenne, na ile ta wojna na Ukrainie rozwinęła, tak jakby zmieniła te paradygmaty, które były powiedzmy wcześniej stosowane czy tam w Iraku, czy w Jugosławii, jeszcze wcześniej i tak dalej. Znaczy, Nie chciałbym wchodzić w buty ekspertów do spraw wojskowości, bo takowym nie jestem i nie będę takiego udawał. Nie jestem sprzętowcem, nie jestem ekspertem od spraw wojskowości, natomiast no, pewną ogólną orientację muszę mieć, żeby zajmować się czym się zajmuję, więc z tej perspektywy mogę powiedzieć. Nie wiem, czy to będzie jakieś bardzo odkrywcze, no, ale pierwsza rzecz bardzo jasna wydaje się, lekcja z tej wojny, no, to jest taka, że wbrew tym różnym prognozom dotyczącym kształtu wojen nowej generacji, mamy wielką wojnę pancerną w Europie, prawda? Czyli mamy powrót pancerniaków na dużą skalę i wcale to nie jest sprzeczne z nowoczesną łącznością satelitarną, z dronami i tak dalej, tylko jest kompatybilne z tymi nowymi tendencjami, prawda? Z dezinformacją, z działaniami hybrydowymi. Nie. Mamy masową wojnę pancerną, a jednocześnie mamy cały szereg innowacyjnych rzeczy, które po prostu miały dominować i odesłać czołgi do lamusa, tak? I sprzęt ciężki. No, druga rzecz to są drony, prawda? No, spektakularna ekspansja dronów, wojsk dronowych, no i też żołnierzy, którzy coraz częściej siedzą za biurkiem, tak, i po prostu strzelają do rosyjskich transporterów opancerzonych czy czołgów z drona, który po prostu staje się stosunkowo tanią i stosunkowo zabójczą bronią. No i tu jest wiele aspektów oczywiście, na przykład to, jak szybko Ukraińcy byli w stanie zaadaptować cywilne drony do potrzeb wojskowych, prawda, i zastosować je efektywnie na polu walki, też daje do myślenia, prawda. No i tutaj trwa oczywiście cały wyścig
wyścig, bo z jednej strony Ukraińcy najpierw zaskoczyli efektywnością swoich wojsk dronowych, no ale Rosjanie też wykonali dostosowania w trakcie tej wojny. No trzecia sprawa wydaje mi się, że jest taka, że po prostu mamy duże takie nawarstwienie się różnych wymiarów, prawda, czyli mamy i wojska pancerne, i drony, i lekka piechota jest też ważna, prawda, więc wbrew takim różnym bardzo zdecydowanym prognozom, że albo głównie lekka piechota, albo głównie czołgi, albo same drony, tak, no nie, jest system naczyń połączony, gdzie wszystko ma swoje miejsce, prawda, i myślę, że bardzo uważnie musimy odrabiać lekcję dotyczącą tego, jaka wojna może być następna wojna, która pewnie będzie jeszcze inna niż ta, ale zapewne dużo bardziej podobna niż ta, niż moglibyśmy przypuszczać jeszcze przed tą wojną, która zaczęła się w 2022 roku, żeby pod to zbudować nasze zdolności, prawda? Bo no niestety w Polsce wciąż nie mamy jasnej odpowiedzi na to, do jakiej wojny my się właściwie przygotowujemy, bo na to odpowiada strategia bezpieczeństwa narodowego, która, jak wiemy, jest nieaktualna z 2020 roku, to po pierwsze, po drugie była dramatycznie słaba, po trzecie nigdy nie weszła w życie, bo nie było do niej aktów wykonawczych, nowa jakaś tam jest, jeszcze nie upubliczniona, zdaje się, co tam w niej jest, to mam nadzieję za jakiś czas się dowiedzieć. No ale przede wszystkim to chciałbym się dowiedzieć, do jakiej wojny my się szykujemy, bo i to właśnie w tym kontekście Pana pytanie jest kluczowe, no ale tutaj najtęższe umysły polskiej armii, polskiego rządu i polskiego świata eksperckiego powinny wspólnie się pochylić nad odpowiedzią na to pytanie. Pan mnie jeszcze tutaj przekonał, więc będzie to ostatnie pytanie. Ja uparcie wracam do kwestii waluty światowej, bo kwestia Juana to był taki skrót, ale BRICS tworzy już taką platformę, czy stworzył platformę wymiany między sobą w walutach narodowych i w gruncie rzeczy należałoby patrzeć na tą platformę i na tą całą masę pieniądza pochodzących z różnych krajów, przede wszystkim azjatyckich versus dolar, tak? No wiadomo, na chwilę wrócę do Stanów, tam emisja dolara, pieniądza światowego obecnie jeszcze cały czas, tu się zgodzę, jest kontrolowana przez lobby żydowskie, więc ten konkurent, który powstaje, jeśli chodzi o walutę światową z krajów BRICS, a przede wszystkim z Chin, jest jednak olbrzymim zagrożeniem dla wpływów lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych. Po prostu osłabienie waluty światowej w postaci dolara też osłabia te lobby w sposób znaczący. Moje pytanie jest takie, jaki pan widzi wpływ ewentualnie lobby żydowskiego na politykę Stanów Zjednoczonych w tej globalnej konkurencji? No myślę, że dedolaryzacja to nie tylko cios w lobby żydowskie, ale w podstawy potęgi amerykańskiej. Posiadanie głównej waluty rezerwowej i transakcyjnej świata umożliwia fantastyczne refinansowanie swojego długu publicznego i redukcję kosztów i przerzucanie kosztów na zewnątrz, prawda? Amerykanie mogą w dość łatwy sposób przerzucać koszty na innych poprzez eksport inflacji, posiadając taką walutę. No i dopóki dolar stanowi 58% transakcji globalnych, no to mogą cały czas to robić. To nie wiem, gdzie jest punkt przejścia od hegemonii dolara do czegoś innego, ale na pewno jesteśmy daleko od tego punktu, no bo żadna inna waluta nawet nie są porównywalne rzędy wielkości, prawda? W związku z czym, jeżeli mamy dolara po prostu, a yuan na poziomie 58, a yuan na poziomie 3%, jeżeli mnie pamięć nie myli, czy może 4, tak, no to są inne ligi w ogóle, więc to jeszcze długa droga. Natomiast dedolaryzacja stopniowo postępuje. Jeżeli to będzie tak jak do tej pory, a raczej sądzę, że to będzie przyspieszało, tak, no to możemy przyjąć, że jeżeli o 13 punktów procentowych spadło w 25 lat, no to kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt procent w następnych 25 lat może otworzyć nowy rozdział w historii międzynarodowych stosunków walutowych. No zobaczymy. BRICS miał w ogóle uruchomić swoją walutę zwaną UNITem w tym roku, ale nie zrobił tego.
to odsyła nas znowu do trudności związanych z budową alternatywy. To jest po prostu trudne przedsięwzięcie i mimo licznych aspiracji po temu niewielu to udaje się jakkolwiek do tego zbliżyć. Nadmieńmy, że też na drugich miejscach gdzieś tam, prawda, w hierarchii walut rezerwowych i transakcyjnych to są przeważnie waluty takich krajów jak Wielka Brytania, Szwajcaria, Japonia, a więc wszystko kraje sojusznicze akurat ze Stanami Zjednoczonymi, co tylko powiększa ten obraz wciąż akurat w dziedzinie walutowej ogromnej jeszcze przewagi zachodniej. Także no, lobby żydowskie na pewno bardzo by ucierpiało na głębokiej dedolaryzacji, natomiast głęboka dedolaryzacja no to przede wszystkim byłaby gigantycznym wyzwaniem dla w ogóle potęgi amerykańskiej, tak? Znaczy zabranie tej możliwości refinansowania swoich kosztów za pomocą waluty no mogłoby podkopać w ogóle podstawy globalnej siły Ameryki. No ale to jeszcze na otwarcie takiego rozdziału epickiej rywalizacji to myślę, że w dekadach jeszcze będziemy liczyć. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pewnie jeszcze kilka takich elementów, które się gdzieś działy w okresie wakacji, moglibyśmy poruszyć, ale to pozostawię na te spotkanie za miesiąc. Szczególnie tutaj mam na myśli tę wyspę wojskową chińską obok Tajwanu, która no, Chińczycy tam bardzo mocno prężą muskuły. No i to jest pytanie, czy nowe zarzewie konfliktu, czy może tylko i wyłącznie prezentacja swoich sił, która ma tam miejsce. Takich elementów wokół nas jest bardzo, bardzo dużo dotyczących trudności, w jakim czasie żyjemy. Moglibyśmy powiedzieć, że żyjemy w ciekawych czasach, bo co chwilę coś się dzieje i co chwilę nas dotyka, ale pytanie, czy te ciekawe czasy dla nas są dobre, to już pytanie jest niestety inne, które pewnie każdy z nas może bardzo dobrze sobie odpowiedzieć. Te układy sił zmieniające się dają ogromne pole do popisu geopolitykom i niezmiernie miło się tego słucha, bo daje możliwości może na zrozumienie. I tak jak się przyglądałem Twojej książce podczas tego naszego spotkania jemu tytułowi, czy przypadkiem nie mamy nowego nieporządku globalnego, moglibyśmy powiedzieć, bo czy z tego się wyłania porządek? No to chyba nie jest takie oczywiste, raczej bardziej... Absolutnie tak. No, wyłania się porządek, ja twierdzę, że wyłania się porządek. No, to będzie idealne rozpoczęcie naszego spotkania za miesiąc. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze przyjście. Tym właściwie spotkaniem z Bartłomiejem rozpoczynamy nasze działania powakacyjne w Agere Contra. To nasze pierwsze takie spotkanie, na które Państwa zaprosiliśmy. Zapraszamy, drodzy Państwo, na nasze spotkanie. Już mamy termin, który jest za miesiąc i za 2 miesiące. Wierzę, że wtedy będzie nas też dużo więcej, bo już będziemy mogli zapowiadać te nasze spotkania podczas również innych wydarzeń. Także zapraszam, żebyście Państwo weszli na stronę agerecontra.pl/wydarzenia. Tam, drodzy Państwo, możecie znaleźć terminy już, które będą razem z Nową Konfederacją, które mamy zaplanowane. Drodzy Państwo, zapraszam też wejść na stronę Nowej Konfederacji. Najnowsza publikacja, teraz jak patrzyłem przed naszym spotkaniem i sobie nie zapisałem, oprócz Jacka Czaputowicza, to jeszcze było coś teraz nowego? Co macie w planach? Choroby cywilizacyjne Polaków teraz. A, no właśnie, tak. No to zobaczymy najnowszą książkę Nowej Konfederacji. Warto też wejść, żeby przeczytać najnowsze artykuły, które są tam, drodzy Państwo, zamieszczane. Ja serdecznie dziękuję Państwu, którzy byliście z nami za pośrednictwem kanału Agere Contra. Dziękujemy bardzo Państwu za subskrypcję. Dziękujemy również widzom Nowej Konfederacji. Będzie nam bardzo miło, jak widzowie Nowej Konfederacji zasubskrybują Agere Contra, a ci, którzy oglądają z kanału Agere Contra, zasubskrybują również Nową Konfederację. Drodzy Państwo, ja Państwu serdecznie dziękuję. Życzę dobrej nocy. No i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.